Dzięki wielkie, dzięki za przedstawienie. Przy okazji ogłoszenia parafialne, ponieważ sfera IT, ten dzisiejsze wydarzenie również kumplują się z For Developers. Jeżeli ktoś chciałby zgłosić swoją prelekcję i zadbać o swoją markę osobistą na For Developers, to cały czas trwa Call for Papers. Do końca lutego można się zgłosić. Ja będę was nakłaniał do tego, żebyście się zgłosili na ścieżkę Cloud Computing, bo jestem tam jedną z osób odpowiedzialną za wygląd tej ścieżki. Także jeżeli ktoś ma tematy chmurowe, nie tylko AWS-owe, ale też ażurowe, Google'owe, to zapraszamy do zgłaszania swoich propozycji. No i nie przedłużając do tematu prezentacji, ja zazdroszczę Dominice i Bartkowi tego, że mieli trochę bardziej techniczne tematy, bo ja zostałem na koniec i stoję między wami a spankiem albo drinkiem i będę mówił o marce osobistej, o czymś, co jest totalnie miękkie w porównaniu do tego, co było. Tak jak Ula powiedziała, ja pracuję w Amazon Web Services, trochę taką dziwną rolą, mało spotykaną w Polsce, ale jak to się ładnie mówi z angielskiego, wsadzę sobie pieniądze do swojej buzi, bo właśnie w ten sposób zarabiam na życie. Dbaniem o markę osobistą i trochę mi ta marka osobista też ułatwiła te możliwości, jeżeli chodzi o zdobycie tej pracy. Zacznijmy sobie w ogóle od takiej małej ankiety, a w zasadzie badania, mało reprezentatywnego, ale spróbujemy. Podnieście rękę, jeżeli negatywnie wam się kojarzy słowo marketing. Ręka do góry. Komu się negatywnie kojarzy słowo marketing? O, jest kilka osób. A komu się negatywnie słowo influencer kojarzy? Ręka do góry. O, więcej. Ciekawe, nie? Dlaczego to słowo taką negatywną konotację ze sobą niesie? A co z marką osobistą? Ręka do góry, jeżeli się komuś negatywnie kojarzy. O, i tu już jest dużo, dużo lepiej. Ja dlatego zacząłem od tego pytania, bo bardzo często ten temat marki osobistej i marketingu i tego powiązania z influencerami jest swoistym rozstajem dróg i taką dychotomią fałszywą. Ktoś słyszał to pojęcie false dichotomy albo fałszywa dychotomia po polsku, czyli przedstawienie takiego wyboru jako tylko i wyłącznie wybór jednej lub drugiej strony bez wartości pośrednich, bez spektrum. I trochę tak samo jest z tematem marketingu i z tematem marki osobistej, zwłaszcza w tej negatywnym odniesieniu. A już nie mówiąc o influencerach, którzy tutaj się bardzo negatywnie wszystkim kojarzą. I ten temat, o który dzisiaj sobie powiemy, to nie jest tylko i wyłącznie temat czarno-biały i to też nie jest taki temat, który można stosować w całości albo w ogóle. Bo chciałbym was przekonać do tego, że dbałość o markę osobistą i w ogóle marketing, taki własny marketing swojej własnej osoby wewnątrz organizacji, to też jest jedna z takich rzeczy, o którą warto dbać. Niekoniecznie, jeżeli chcecie być sławni na zewnątrz albo jeżeli chcecie zdobywać świat, budując własny biznes. Bo każdemu taka lekcja marki osobistej na pewno się przyda. I tak jak powiedziałem, te brzydkie słowa na M, na P, na I, czyli influencer, marketing i marka osobista, z angielskiego personal brand, nie mylić z innymi brzydkimi słowami. To są takie rzeczy, które, tak jak powiedziałem, dość negatywnie się mimo wszystko kojarzą. Nawet jeżeli byśmy się zastanowili, to w takim typowo technicznym kontekście i typowo technicznym środowisku programiści będą gardzić ludźmi z marketingu. Spotkałem się z takimi czasem nawet pojęciami i takimi osobami, które bardzo negatywnie podchodziły do samego działu marketingowego, czy w ogóle mówiły o tym, że im marketing jest niepotrzebny, bo za nich będzie mówiła ich praca. I teraz pytanie, czy to zawsze jest prawda i czy to się zawsze sprawdza. Kolejna rzecz to to, że nawet duże takie marki osobiste w społeczności IT budują swoje marki osobiste właśnie w oparciu o to, żeby być antybohaterami albo ja nie dbam o swoją markę osobistą, bo jestem tak dobry, że będą mnie znali z tego, że jestem rebeliantem. I co ciekawe, to też jest rodzaj marketingu i taktyki marketingowej. Ktoś słyszał o brand archetypes? Ręka do góry, kilka osób. To jest generalnie podejście zaczerpnięte z psychologii w ogóle, bo zainspirowane archetypami psychologicznymi Carla Junga, który mówi o tym, że określone zachowania będą przyciągały określone osoby, które będą chciały takich zachowań albo będą te zachowania śledzić. Innymi słowy, ciągnie swój do swego. I tak samo te osoby, które mówią o tym, że nie dbają o swoją markę osobistą, również prezentują jeden z takich archetypów, dokładnie archetyp wyrzutka, ten żółty, albo rebelianta.
Więc to też jest rodzaj marketingu, mimo tego, że gardzimy marką osobistą i tym, w jaki sposób z tą marką się obcuje. Ja się odcinam od tych złych konotacji i z tego złego odniesienia, jeżeli chodzi o słowo marketing albo słowo marka osobista albo influencer, bo dla mnie definicja marketingu jest trochę związana z tym, w jaki sposób skończyłem w swojej roli. Mianowicie marketing to jest to, w jaki sposób opowiadamy o rzeczach, które nas pasjonują i to, w jaki sposób się tymi rzeczami dzielimy z innymi. To jest cytat Michaela Hyatta, czyli tej osoby, która stoi za Hyatt Group. I to jest też jedna z takich osób, która dość mocno mówi o tym, że marketing to nie jest manipulacja, bo nie wolno tych dwóch słów mylić i nie powinno się tych dwóch słów mylić, a bardzo często niestety stawia się znak równości. Kolejna rzecz, która tu jest bardzo ważna, to to, że jeżeli byśmy się odnieśli do tego dzielenia się wiedzą z innymi, to dla wielu osób chęć niesienia pomocy i chęć dzielenia się tą wiedzą to jest jedna z motywacji w ogóle, po co budować swoją markę osobistą. Ale o innych motywacjach powiemy sobie też za moment. Tak było przynajmniej dla mnie, bo tak się zaczęła moja historia, jeżeli chodzi o dzielenie się tą wiedzą, gdzieś tam w szkole. I jak spróbowałem sobie przypomnieć, gdzie moja kariera związana z tym, że lubię się dzielić wiedzą, lubię uczyć, lubię produkować treści się zaczęła, no myślę, że to się gdzieś zaczęło w szkole. Na przestrzeni całej tej edukacji szkolnej uczyłem się w miarę dobrze, bardzo dobrze nawet. Najlepiej mi szły przedmioty ścisłe i byłem takim typowym synem koleżanki twojej starej. Czyli tą osobą, która jest najbardziej znienawidzona, jest zawsze lepsza, fajniejsza i tak dalej. Ta szufladka jest krępująca, więc na szczęście starałem się wyjść z niej, nie być samotny i nie być samotnym kujonem przede wszystkim, bo pomagałem koleżankom i kolegom się uczyć. Tłumaczyłem, dawałem odpisywać, dawałem ściągać, pomagałem przejść z klasy do klasy. To pomagało i to też spowodowało, że zbudowałem swoją niejako markę osobistą w szkole. Osoby, która, jeżeli masz jakiś problem, można się do niej zwrócić, chętnie ci pomoże. I to był jeden z powodów, dlaczego taką, a nie inną ścieżkę kariery wybrałem, bo no biorąc pod uwagę, że jestem w IT od 2008, czyli 15 lat, to przez te 15 lat robiłem naprawdę dużo różnych dziwnych rzeczy, włącznie z tłumaczeniem książek technicznych, prezentacjami, warsztatami, byciem programistą, organizowaniem meetupów, szkoleniem ludzi. Ostatnimi czasy przez parę lat prowadzę również zajęcia na studiach podyplomowych. Założyłem własną firmę, byłem konsultantem IT i skończyłem na stanowisku, które skupia się na tym, że pracujemy w marketingu, ale takim marketingu kierowanym do osób technicznych. Czyli cały czas gdzieś to dzielenie się wiedzą obracałem się wokół tego tematu. I gdzieś w ramach tego tematu ta marka osobista też była bardzo ważna. Ale dlaczego w ogóle ludzie dbają, jeżeli chodzi o w ogóle taką własną markę osobistą, czy dlaczego w ogóle ten temat się pojawia w rozmowach? To, co widać na slajdzie, to jest taka pierwsza, oczywisty temat. Chcą mieć własny biznes. Chcą zbudować coś swojego, chcą wyjść z tej pracy od 9 do 17 albo od 8 do 16, o której Bartek mówił. Chcą trochę więcej czasu poświęcać, żeby być później niezależnymi, żeby mieć więcej wolności, więcej autonomii. Chcą zbudować coś swojego albo przynajmniej jakiś taki pasywny przychód. Ale czy tak naprawdę te osoby myślą w pierwszej kolejności o tym, żeby zbudować markę osobistą, czy one raczej szukają czegoś innego, to o czym powiedziałem, szukają autonomii, szukają wolnego czasu, który będą w stanie kupić dzięki pasywnemu przychodowi. Właśnie rozmawiamy trochę o skutku, a nie o przyczynie, mówiąc o marce osobistej. I to mi przypomina jedną z historii, którą bardzo lubię, bo to jedna z historii, gdzie ze znajomymi podczas piwa dyskutowaliśmy na temat, jak wygląda stanowisko senior engineera w różnych firmach. I mój dobry kolega Artur Dębski trochę żartobliwie, a trochę też chyba w przybłysku dobrego pomysłu stwierdził, że dla niego to wygląda trochę jak globalni versus lokalni seniorzy. Że w organizacjach bardzo łatwo jest niektórych dojść do tego seniora,
ale bardzo ciężko porównać seniorów między różnymi organizacjami. I zaczęliśmy się zastanawiać, z czego to wynika, że w niektórych sytuacjach faktycznie bardzo łatwo jest to górne stanowisko w drabince korporacyjnej uzyskać i ono się ma nijak do tego, jak to wygląda na rynku. Możesz być seniorem w jednej organizacji i kompletnie nie będzie to pasowało do drabinki organizacyjnej w innym miejscu, bo firmy są różne, mają różne oczekiwania, różną kulturę. Z czego to wynika? I przede wszystkim, jak takie osoby między sobą porównać? Bo przecież ludzie przechodzą między różnymi firmami i zaczynają pracować w różnych miejscach. I można się zastanawiać i zrzymać na te drabinki korporacyjne, na to, że to wygląda tak różnie, że nie mamy jednej wspólnej definicji, ale z drugiej strony to, jaką mimo wszystko mamy etykietkę, to nasz opis naszej pracy, bezpośrednio wpływa na to, jaki mamy wpływ w organizacji i jaką dostajemy pensję. I to jest jedna z takich rzeczy, która może się zmienić, jeżeli zaczniemy dbać o naszą markę osobistą. Druga rzecz związana z tym tematem to kolejna dyskusja. Tym razem, kiedy przygotowywaliśmy jeden z podcastów w ramach Linky Way Podcast z Michałem Krzyżanowskim, mówiliśmy o tym, w jaki sposób porównywać właśnie seniority między różnymi firmami. Znowu ten temat wrócił. Ja przytoczyłem tą anegdotę a propos lokalnych i globalnych seniorów i wtedy Michał powiedział, że oni starają się porównywać te osoby między sobą na bazie wpływu. Na bazie wpływu, jaki mają na organizację, na zespół, na najbliższych kolegów i jaki mają poza organizacją. I na przykład dla nich w organizacji junior to jest taka osoba, która ma wpływ na samego siebie. To jest taka osoba, która dba o to, żeby jak najlepszą robotę robić w swoim projekcie, w swoim kontekście. Medium to już jest taka osoba, która wyszła z tego dbania o swoją własną najwyższą wartość i zaczyna wpływać dobrze na członków zespołu, zaczyna na nich dobrze wpływać, pomagać im i ma ten wpływ na zespół. Potem mamy seniora, to jest taka osoba, która ma wpływ na zespół, na organizację, zaczyna wychodzić poza ten kontekst zespołowy, dzieli się wiedzą na forum organizacji. No i wreszcie principal, czy tak jak się teraz czasem mówi staff, albo jeszcze wyżej, to są takie osoby, które mają wpływ na nie tylko organizację, ale też na swój region, na takie najbliższe społeczności, w których się obracają, albo nawet globalnie. I to jest jeszcze jedna rzecz, która mocno wpływała na ten temat związany z marką osobistą, dlatego że znowu nie tylko i wyłącznie pieniądze są takim motywatorem do tego, żeby dbać o swoją pozycję w firmie, ale też wpływ i to, w jaki sposób, jaki mamy prestiż w organizacji, wpływa na to, na ten sposób, w którym ludzie chcą pracować i dlaczego się przywiązują do tej konkretnej firmy, a nie do innej. I trzeci temat związany z marką osobistą to taki temat związany z tym brakiem ostatniego kroku, który się często robi. Ja o tej książce będę mówił jeszcze za moment, natomiast to jest bardzo dobra książka i jeżeli macie zapamiętać jedną rzecz w temacie marki osobistej, to zdanie i ta książka to jest zdecydowanie to, co warto zapamiętać. Pokażcie swoją pracę. Nic mnie bardziej nie złości, jak strata czasu, pracy i talentu. I widziałem wielokrotnie świetne kanały na YouTubie, ludzie, którzy przygotowywali masę świetnych treści, takich naprawdę mięsnych, godzina bardzo dobrego kontentu, ładne polskie słowo content, godzina dobrze przygotowanej treści wideo, bardzo dużo mięsa, bardzo dużo wartości i kanał na YouTubie ma 200 subskrybentów, wyświetleń ten film ma 100. I zastanawiam się, co poszło nie tak, że ten konkretny film nie dotarł do większej ilości osób, że ta konkretna osoba nie została rozpoznana. Ktoś może powiedzieć, no życie. Ta osoba nie była wystarczająco nośna albo trafiła w zły moment. Prawda jest taka, że ta osoba nie pociągnęła tego ostatecznego wysiłku, żeby pokazać swoją pracę światu. I ta książka o tym mówi i ta książka zawiera całą masę dobrych, bardzo takich łatwych do wdrożenia zasad, które mówią o tym, w jaki sposób pokazywać swoją pracę i w jaki sposób możecie zostać rozpoznanymi. Ktoś może powiedzieć, no dobra, ale ja nie chcę być sławny. Nie chcę kanału na YouTubie, nie chcę być rozpoznawalny. Ja w ogóle nie dbam o te social media.
I to jest okej, to jest w porządku, tylko zastanówmy się, czy pokazywanie swojej pracy, to mówimy tylko i wyłącznie o pokazywaniu swojej pracy publicznie. Bo pokazywać swoją pracę można swojemu menadżerowi, żeby podkreślić, jak dobrą robotę się zrobiło. Można pokazać swojemu zespołowi, hej, słuchajcie, zrobiłem kawał dobrej roboty w tym kodzie, w tej bibliotece, może warto byłoby jej użyć. To też jest rodzaj rozpoznawalności i to też jest rodzaj marki osobistej, którą trzeba budować. Innymi słowy, było takie stare słowo, którego rzadko się w dzisiejszych czasach używa, ale jest to rodzaj charyzmy, którą się buduje. A charyzmy wcale nie trzeba mieć, nie trzeba się z nią urodzić, można ją budować, można ją ćwiczyć. I w jaki sposób to zrobić? Moim zdaniem najlepiej skupić się na tym, co jesteśmy w stanie dać. Dla mnie najważniejsza rzecz to dawać wartość. Tak jak w tym wideo z filmu Glengarry Gross, gdzie Alec Baldwin przy tablicy mówi always be closing, czyli robi coaching dla sprzedawców. Zawsze powinniście mieć w głowie zamknięcie tej transakcji. Tak samo osoby, które tworzą treść, zawsze powinny mieć w głowie muszę dawać wartość. A czym jest wartość? Wartość trudniej zdefiniować, ale zawsze można zacząć dawać tą wartość. Bo nie warto się skupiać na tym, żeby gonić za takim idealnym rozwiązaniem, które będzie po wsze czasy rozpoznane jako nasza praca, takim opus magnum, tylko trzeba po prostu sukcesywnie pracować z dnia na dzień i w końcu dojdziemy do czegoś, co będzie naprawdę super nośne, super wartościowe, ale to na nas nie spadnie z objawieniem boskim lub nieboskim, tylko przyjdzie dzięki ciężkiej pracy takiej codziennej. Skoro mowa o tym, w jaki sposób zacząć, przede wszystkim dokumentować, co się wie. I to jest jedna z takich rzeczy, na którą warto zwracać uwagę. Nie mówię tutaj nawet o blogu, który każdy z was może posiada albo będzie posiadał, ale o takim zwykłym dzienniku albo miejscu, gdzie zrzucacie swoje myśli na temat tego, co zrobiliście danego dnia, albo jakie dobre rzeczy udało wam się danego dnia dowieść, albo jakiego rodzaju problemy rozwiązaliście. Bo to będzie wasz dziennik, wasza informacja na temat tego, jakiego rodzaju tematy, jakiego rodzaju problemy mogą być ciekawe do tego, żeby się nimi pochwalić. Skoro już dokumentujemy i będziemy na tej bazie dokumentowanej chcieli coś tworzyć, to warto by było wiedzieć, co tworzyć, jeżeli chodzi o dobre rzeczy. A żeby wiedzieć, co tworzyć, trzeba te treści konsumować najpierw, żeby wiedzieć, jak wyglądają dobre treści. Jeżeli chcecie dużo pisać, trzeba dużo czytać. Nie ma innego wyjścia. Jeżeli chcecie tworzyć wideo, trzeba znaleźć kogoś, kto robi dobre wideo, robi fajne treści, śledzić tą osobę i uczyć się od niej, podglądając ją. Tak jak rzemieślnicy uczyli się u swoich, tak jak terminujący uczyli się u rzemieślników. I tak dalej, i tak dalej. Myślę, że do każdego typu twórczości da się znaleźć dokładną analogię. Podobnie będzie, nie wiem, z podcastami albo z tworzeniem prezentacji. I przede wszystkim, najważniejsza rzecz, trzeba działać. I tu przez działanie mam na myśli dzielenie się tym, co zostało stworzone. Niekoniecznie to musi być wasza treść, ale to może być fajny artykuł, który was zainspirował. Co za problem z komentarzem wrzucić go w internet i powiedzieć, hej, przeczytajcie, bo to jest ciekawe. Co innego, można taki artykuł zremiksować, przygotować własną wersję, można przygotować recenzję książki, można się zastanowić nad konkretnym artykułem czy opinią, ją skrytykować, można stworzyć coś na bazie tego, co istnieje, ale na pewno nie trzeba być osobą, która gromadzi tę wiedzę i nic z nią nie robi. I mówię to z własnego doświadczenia, dlatego że dla mnie ten termin knowledge hoarder to jeszcze parę lat temu to była zbitka słów, które nic nie znaczyły, a dowiedziałem się, że to jest autentyczne określenie osoby, która nałogowo gromadzi notatki, wiedzę i nic z tym nie robi. Po prostu buduje sobie własną bazę wiedzy, po prostu, żeby ją budować. I to jest tak jak trochę z byciem produktywnym, ale nie mylcie tego z tą osobą, która non-stop buduje systemy do tego, żeby być coraz bardziej produktywnym, a wcale nie jest bardziej produktywna. Skoro wiemy, jak zacząć, to teraz warto się zastanowić, jak kontynuować i na co zwracać uwagę, gdy pracujemy już ciągle.
I jedna z takich rzeczy, na którą warto zwrócić uwagę, no to przede wszystkim zbudować sobie nawyk na bazie tych poprzednich rzeczy, o których mówiliśmy na poprzednim slajdzie, tak? Konsumujemy, dokumentujemy, działamy. Ale warto się skupić na tym, żeby to był nawyk, żebyśmy mieli środowisko pod ten nawyk, czyli coś, co będzie nam pomagało, a nie przeszkadzało tworzyć. I żebyśmy mieli systemy, które nas będą na te dobre tory wprowadzały. Dlatego, że to będzie nam redukowało potencjalny opór, że to nie będziemy musieli się skupiać na zwalczaniu przeciwności losu, żeby konkretną treść wyprodukować. To środowisko i ten system nam pomoże w tym, żeby takie treści tworzyć. A mówię o nawyku, dlatego że pasja jest czymś wspaniałym, fajnym, super mieć pasję, ale pasja jest zależna od energii i się wyczerpuje. I prawda jest taka, że nawyk, takie zaciętość, dyscyplina to są takie znaki osoby, która chce się zajmować danym tematem profesjonalnie. Sportowiec, kiedy zaczyna, na pewno ma pasję do tego, co robi. Bo nie wątpię, że są osoby, które zajmują się profesjonalnie sportem i nie były pasjonatami swojej dyscypliny na samym początku. Ale na samej pasji nie wygrają zawodów, nie zdobędą medalu, bo będzie kiedyś dzień, gdzie będzie ich bolała noga, będzie padał deszcz i nie pójdą na trening. A potem to się wszystko posypie jak domek z kart. I świetną książką w tym temacie jest Do the Work Stevena Pressfielda. Niestety Steven Pressfield ma tą wadę, że wyprodukował bardzo dużą liczbę książek, ale wszystkie są strasznie powtarzalne, więc jeżeli przeczytacie jedną z nich, to wiecie wszystko na temat reszty. Zaufajcie mi, zrobiłem to. Więc warto przeczytać tą jedną konkretną książkę akurat, żeby się dowiedzieć na temat budowania tych dobrych nawyków, dlaczego ta pasja jako wyczerpywalny zasób jest taka kapryśna i jak zwrócić uwagę na to, żeby zbudować sobie taki pełen profesjonalizm w tym, co się robi. I kolejna rzecz, która jest bardzo inspirująca z drugiej strony, to 12 ulubionych problemów. Ktoś słyszał o tym? Jedna osoba, Dominika. Jakoś mnie to nie dziwi. To jest bardzo ciekawa koncepcja. Mianowicie Richard Feynman, noblista, fizyk, osoba, która jest dość znana i nietypowa, bardzo kolorowa persona, miał taki swój sposób pracy, że przygotowywał listę 12 problemów, które pasjonują go i zajmują mu cały czas głowę. I to były problemy prozaiczne i to były problemy duże. Nierozwiązywalne problemy fizyczne, ale z czasem też były problemy bardziej prozaiczne, takie typowo przyziemne. Dla niego te 12 problemów pomagało mu na dwóch płaszczyznach. Po pierwsze, wysokopoziomowo dawało mu wskazówkę i kierunek, jeżeli chodzi o skupienie na pracy. Bo on wiedział, na których tematach się skupić i które tematy zajmują jego głowę w trybie ciągłym. Z drugiej strony to była też lista problemów, nad którymi on pracował w tle. Pracujecie kreatywnie, spora większość, jeżeli nie wszyscy, i wiecie, że nie wszystkie problemy, które rozwiązujemy głową, da się rozwiązać od razu za pstryknięciem palcami. Czasem nad jednym problemem trzeba przysiąść, zostawić go i rozwiązanie przyjdzie w najmniej spodziewanym momencie. Na przykład pod prysznicem. I nie macie wtedy notesu i wszyscy biegną nagle pod telefon, żeby sobie zapisać, co konkretnie wymyślili. Mówię z własnego doświadczenia znowu, ale generalnie dobrze wiecie, że taki problem potrzebuje pracy, takiej nieświadomej pracy, żeby ta kreatywna część umysłu mogła zadziałać i zaproponować rozwiązanie. I dokładnie do tego służy ta lista tych 12 ulubionych problemów. I jeszcze jedna rzecz odnośnie pomysłu i odnośnie tego, w jaki sposób kontynuować tą pracę. Plany są bezwartościowe, ale planowanie jest wszystkim. To jest cytat z Eisenhowera i to jest jeden z bardzo wartościowych cytatów, który mnie zmienił podejście do produktywności. Bo przygotowywując plan na swoje działanie i przywiązując się za bardzo do kroków w tym planie, my tak naprawdę likwidujemy elastyczność, jakąkolwiek. Z drugiej strony, przygotowywując plan, a nie myśląc o tym, co będziemy robić, taki brak przemyślenia stanowi w wielu przypadkach o porażce całego przedsięwzięcia, bo po prostu nie wiemy, co robimy. Więc te dwa aspekty są szalenie ważne,
ale na samym końcu nie warto się przywiązywać do wszystkich kroków w tym planie, tak kurczowo przynajmniej, żeby sobie nie odciąć wszystkich dróg związanych z elastycznością. I jeszcze jedna rzecz, która jest pułapką i taką rzeczą, na którą warto zwracać uwagę, to tak zwane arrival fallacy. Po polsku można byłoby tu przetłumaczyć jako rozczarowanie finiszem. Bo polega to na tym, że nam się wydaje, że jak już osiągniemy ten cel, to będziemy tak super, że będziemy mieli niesamowite możliwości i będziemy najszczęśliwszymi ludźmi na świecie. Po czym osiągamy ten cel i okazuje się, że za tym celem nie ma nic albo jest gorzej dołek. I problem polega na tym, że to jest rodzaj rozczarowania, który jest związany z tym, jak się stawia cele. Bo jeżeli stawiamy sobie cele, chcę zgubić 10 kilo, dlaczego nie 10 kilo, a nie 12? Albo dlaczego tylko 10 kilo i co potem, jak zgubię te 10 kilo? Czy powinienem kontynuować odchudzanie, czy powinienem znowu wrócić w obżarstwo? Co z tym konkretnym tematem po osiągnięciu celu chcemy zrobić? Dlatego tak ważne jest budowanie nawyku, który nie będzie się skupiał na tym osiągnięciu celu, ale żeby zbudować sobie system, środowisko i żeby ten nawyk wspierał tak zwany identity-based habit, jak to określa James Clear w książce Atomic Habits, czyli taki stan docelowy, który chcemy osiągnąć, który jest jednocześnie naszą tożsamością, do której dążymy. Czyli porównując to do tego przykładu utraty kilogramów, zamiast mówić, że chcę zgubić 10 kilogramów, może warto by było sobie postawić za cel, chcę być silnym i zdrowym facetem. I w tym momencie to jest zupełnie inaczej postawiony cel niż zgubienie tych 10 kilogramów, bo silnym zawsze można być trochę bardziej. No i zdrowie też zupełnie inaczej mierzymy. Z drugiej strony postawienie sobie takiego za cel takiej tożsamości bez konkretnego planu, bez konkretnego systemu, który będzie pomagał nam budować ten nawyk i bez konkretnego środowiska też do niczego nie będzie prowadziło, bo nie będziemy mieli wsparcia, nie będziemy w stanie sobie tego razem osiągnąć. Więc ważne są te 3 elementy, jeżeli chodzi o nawyki i jeżeli chodzi o budowanie tych nawyków. No i skoro już wiemy, jak zacząć, wiemy, jak kontynuować, to czego przede wszystkim na tej drodze unikać, jeżeli chodzi o markę osobistą? Przede wszystkim, tak jak powiedziałem, nie mylcie marketingu z manipulacją, bo to nie jest prawda. Nie bądźcie też na siłę sztucznymi osobami, bo autentyczność jest najbardziej w cenie i autentyczność zawsze się obroni. Nawet jeżeli macie niepopularne opinie, ale będziecie autentycznie w nie wierzyć, to będzie to zupełnie inaczej wyglądało niż ktoś, kto będzie zwyczajnie wytartym sloganem. To brzmi jako oczywistość, natomiast wiele osób pogoni za tym, może o tym zapomnieć. I druga sprawa, to niekoniecznie będzie wasze hobby. Na początku pewnie tak, ale docelowo może się tak zdarzyć, kiedy pojawią się na przykład pieniądze, że zaczniecie robić te rzeczy nie dla przyjemności, ale właśnie po to, żeby zbudować własny biznes, żeby zarobić jeszcze więcej pieniędzy, żeby mieć wolność i tak dalej. I nagle się okaże, że zarzucacie sobie po prostu na szyję taką złotą smycz. I warto pamiętać o tym szczególnie, jeżeli coś, co robiliście, co było waszym hobby, robiliście po prostu dla zabawy, żeby cały czas mieć gdzieś z tyłu głowy taką potrzebę, żeby to kultywować, żeby o to dbać, żeby o tym nie zapomnieć. Bo w pierwszej kolejności to może być takie niebezpieczeństwo, że doprowadzicie sobie do wypalenia i do obrzydzenia tego, co lubiliście kiedyś jeszcze robić. I kolejna rzecz, nie warto nadmiernie się zmużdżać nad pewnymi tematami, nie warto ich komplikować. Szczególnie jeżeli chodzi o jakieś systemy, wymyślanie problemów, zanim się w ogóle pojawią, bo to tylko i wyłącznie będzie was spowalniało i będzie wam przeszkadzało docelowo. I w kontekście takich złych przykładów warto też zdawać sobie sprawę z pewnych psychologicznych fenomenów, takich jak
Syndrom oszusta albo syndrom Dunninga-Krugera. Ja bardzo lubię tą książkę, o której mówiliśmy, Show Your Work, bo jest tam na jednej ze stron właśnie taka modlitwa albo mantra osoby, która powinna się zdawać sobie sprawę z istnienia tego efektu. I sama świadomość i nauka o tych wszystkich złych albo tych konkretnych efektach, które nie są ani złe, ani dobre, ale zostały opisane przez psychologię, też będzie pomagała w zachowaniu takiej dobrego kierunku i unikania pewnych pułapek i porażek. Ale pamiętajcie też o tym, że jeżeli chcecie się dzielić tym, co robicie i chcecie pokazywać swoją pracę, to trzeba mieć troszeczkę taką szczyptę bezczelności i też szczyptę pokory za każdym razem, kiedy się coś konkretnego robi. Nie mamy czasu, żeby opowiedzieć w szczegółach o tych wszystkich książkach, o których starałem się powiedzieć. Dlatego jeżeli ktoś jest zainteresowany szczegółami, to jest QR kod do mojego profilu na Goodreads. Tam znajdziecie też recenzje tych książek. To też jest jeden ze sposobów, jak można budować markę osobistą, jeżeli ktoś lubi czytać książki, robić po prostu recenzje i dzielić się tym ze światem. Ja szczególnie polecam wam te 3 książki Austina Kleona. Szczególnie książkę żółtą Show Your Work, ale książka czarna Still Like an Artist o kreatywności i książka Keep Going o tym, jak budować tą kreatywność i cały czas z nią pracować. Te 3 elementy to naprawdę bardzo dobra lektura na temat w ogóle budowy marki osobistej. The Essentialist Grega McKeowana to jest też świetna książka o tym, jak skupić się na właściwych rzeczach. No i tak jak powiedziałem, Steven Pressfield napisał bardzo dużo książek na ten sam temat i używa różnego rodzaju tematy. Ja mogę polecić Do roboty, czyli Do the Work, albo Wojnę sztuki, czyli The War of Art. Te 2 są bardzo wartościowe. No i jeszcze książki, których nie ma tu na slajdzie, o których mówiłem. James Clear, Atomic Habits i książka Edgara Scheina, Humble Consulting. Te książki są zdecydowanie warte, jeżeli chodzi o przeczytanie i w ogóle warte, jeżeli chodzi o poznanie, jeżeli interesuje was temat budowy marki osobistej. Dziękuję wam za uwagę, to wszystko, co przygotowałem. Będę wam wdzięczny, jeżeli zeskanujecie ten QR kod i wypełnicie ankietę na temat prezentacji. Będzie mi miło, żeby przeczytać wasze szczere odpowiedzi. Powinna być do wypełnienia na telefonie poniżej minuty, także będę wdzięczny. No i myślę, że możemy przejść do sesji Q&A, jeżeli są jakieś pytania. Bardzo wam dziękuję.